It's a pleasure to be with you today. To przyjemność być tutaj z wami dzisiaj. And I'm just so sorry I don't speak Polish. I chciałbym was przeprosić za to, że nie mówię po polsku. Because our conversations can be richer if we have the same language. Bo rozmowa może być bogatsza, jeżeli mówimy w tym samym języku. Today we're going to be looking at something very important. Dzisiaj przyjrzymy się kwestii bardzo istotnej. And something that is at the heart of God. I to jest kwestia, która jest w Bożym sercu. And if God is in the heart of us, a jeśli my mamy Pana Boga w sercu, we need to know what is at the heart of God. To musimy wiedzieć, co jest w Jego sercu. And we're talking about everybody on mission with God. I będziemy mówić o tym, że wszyscy są na misji z Bogiem. But before we do, I'm just going to introduce myself. My name is Colin and my wife Jill. Ale zanim do tego przejdziemy, najpierw przedstawię samego siebie. Mam na imię Colin, moja żona to Jill. We are from Australia. Jesteśmy z Australii. We have two boys, adult boys. Mamy 2 dorosłych synów. And one new grandson. I od niedawna wnuka. And of course my first son has a wife. I co oczywiście oznacza, że mój starszy syn jest już żonaty. We are currently living in Spain. Obecnie mieszkamy w Hiszpanii. And we work there, and so we haven't seen our grandson yet. I tam też pracujemy i jeszcze nie widzieliśmy naszego wnuka. And at the end of this month we go back to Australia to see our grandson. Ale na koniec tego miesiąca lecimy do Australii i będziemy go mogli zobaczyć. So I'm very excited. A więc jestem tym bardzo podekscytowany. A little bit about our background. As I say, we're from Australia, but we first went to Ecuador in Latin America. Tak jak powiedziałem, jesteśmy z Australii, ale na początku naszej służby udaliśmy się do Ekwadoru. In 1996 until 2010. I byliśmy tam od 1996 roku do 2010. Came back to Australia. Następnie wróciliśmy do Australii. And then the mission asked us to consider mobilizing all of Latin America towards mission. I nasza organizacja misyjna poprosiła nas, abyśmy się zajęli mobilizacją całej południowej Afryki do tej misji z Bogiem. So more or less from 2011 to 2020. I tym zajmowaliśmy się mniej więcej od 2011 do 2020. Of course, COVID put a little stop to that. Oczywiście COVID tutaj nam trochę przeszkodził. But just before COVID, the mission then asked us to think about coming to Europe. Ale tuż przed COVID-em poproszono nas, abyśmy się zastanowili nad tym, abyśmy się udali do Europy. And of course, which country in Europe speaks Spanish? I oczywiście, w którym kraju w Europie mówi się po hiszpańsku. So we have arrived in Spain. We arrived in 2021 and we're there at the moment. A więc w 2021 roku przyjechaliśmy do Hiszpanii i jesteśmy tam do dzisiaj. Our boys are back in Australia running their lives. A nasi synowie są w Australii, tam prowadzą swoje życie. I can remember a long time ago before we went to Ecuador. I pamiętam, jak wiele lat temu, zanim udaliśmy się do Ekwadoru, that God was really pointing out his desire for me to be involved in mission. Bóg pokazywał mi, że pragnie, abym zajął się misją. But I didn't realize it was his desire for all people to be on mission with God. Ale nie zdawałem sobie wtedy sprawy, że jego pragnieniem jest, aby wszyscy ludzie byli na misji. And that's what we're going to talk about today. I o tym będziemy dzisiaj mówić. I might just go back here. So first of all, we're going to have a quick discussion between some of you in groups of 3 or 4. I na samym początku zrobimy taką małą dyskusję grupową w grupkach 2-3 osób. And we have 2 questions. I będą 2 pytania. Pierwsze, o czym myślisz, gdy słyszysz termin misja, poza Ewangelią Mateusza 28? I drugie, co zaobserwowałeś w Polsce pod względem misji? Okay, so let's just make our groups in 3 or 4 and a więc podzielmy się na grupy 3-4 osobowe 5 minutes. I mamy 5 minut, żeby o tym porozmawiać. Let's come back to the front now.
Dobrze, odwróćmy się. Would anybody like to share in one sentence something that really came out from that discussion? Czy ktokolwiek chciałby jednym zdaniem podzielić się czymś, co wyszło z waszej dyskusji? Dla mnie osobiście misją jest odrodzone życie przez Jezusa Chrystusa. Od momentu, kiedy Jezus Chrystus przyszedł do mojego serca, ja zrozumiałem, że jestem na misji w taki sposób, że mam głosić Jego Słowo, mam poznawać naszego mistrza Jezusa Chrystusa, stawać się tak jak On i czynić uczniami, czyli zajmować innych ludzi o obecność Ducha Świętego i przybliżać im osobę Jezusa Chrystusa. Was that one sentence? Yeah. So he said that from here the mission is to lead a renewed life with Jesus Christ, and from the beginning that he met Christ, he knows that he needs to tell other people about Jesus. Okay, good. More or less. Somebody else? Ktoś jeszcze? In one sentence? W jednym zdaniu. Czy o dalekich wyjazdach gdzieś do jakiegoś dzikiego kraju, żeby tam głosić Ewangelię? They meant mission as going abroad to a foreign country to preach gospel there. Okay, very interesting. Good. One more. Jeszcze jedna osoba. W naszej grupce pojawiła się właśnie taka myśl, że często pierwsza myśl o misji to jest to, że ktoś jedzie za granicę i jest to niewiele osób, a tak naprawdę możliwości wielkie mamy tu, gdzie żyjemy. They said that when we talk about mission, the first thought is about going somewhere abroad, but when we think about it deeper, we can also do a mission here when we live. Okay, good. We'll be looking at some of those things that you talked about during this afternoon. Poruszymy różne kwestie, które poruszyliście podczas dalszej części tego popołudnia. First of all, I want to talk about the Bible. Po pierwsze chciałbym powiedzieć o tym, co mówi Biblia. And in the Bible, we see a story. I w Biblii widzimy historię. If you want to know what the name of that story is, there it is. Jeśli chcecie wiedzieć, jaka jest nazwa tej historii, macie ją tutaj. The Bible is about God's mission of mercy. Biblia jest o Bożej misji miłosierdzia. And it's a key theme in the Bible. I misja jest kluczowym tematem Biblii. When we say key, we mean you can find it in many places. Kiedy mówię, że on jest kluczowy, to znaczy, że można go odnaleźć w wielu miejscach. Not just one or two verses. To nie tylko 1 czy 2 wersety, Right through the Bible. ale widzimy go przez całą Biblię. This is what we're going to be thinking about. O tym będziemy myśleć teraz. In fact, the Bible is based on mission. I w istocie Biblia jest oparta o misję. Mission isn't in the Bible. To nie jest tak, że misja jest w Biblii, The Bible is all about mission. ale Biblia dotyczy misji. God's mercy, mission of mercy to his creation. Dotyczy Bożej misji miłosierdzia w stosunku do Jego stworzenia. And it's about how God's glory, how he is made known through the person of Jesus Christ to the whole world. I dotyczy tego, jak chwała Boża jest objawiona poprzez to, że Jezus jest głoszony na całym świecie. And as it says there, it grows God's kingdom. I tak jak tu jest napisane, to rozwija Boże Królestwo. In the story it has two main themes. I w tej historii mamy 2 główne wątki. And one important theme is the perfect work of Christ. I jeden istotny temat to doskonałe dzieło Chrystusa. Now, as you can see there, we might think that the perfect work of Christ is in the New Testament. I możemy myśleć, że doskonałe dzieło Chrystusa jest opisane w Nowym Testamencie. But we see it all the way from even Genesis chapter 3 to Revelation chapter 7. Ale widzimy je przez całą Biblię, od Księgi Rodzaju 3:15 do Objawienia 7:9. And in fact, the great culmination, the end after Revelation 7 is when God is with his people. A kulminacją tego, nawet po Księdze Objawienia, jest to, kiedy Bóg jest razem ze swoim ludem. And in Romans chapter 5 verse 10 and 11. I w liście do Rzymian w rozdziale 5 od 10 do 11 wersetu It also highlights the same thing of the fact that mission is throughout the Bible.
Poruszony jest również ta sama kwestia, że misja jest tematem całej Biblii. And then the second theme is the unfinished work of Christ. A drugi wątek dotyczy niedokończonego dzieła Chrystusa. Now, I'm sure you're thinking at the moment, Jesus said on the cross, it is finished. I pewnie teraz sobie myślicie, przecież Jezus na krzyżu powiedział, wykonało się. So what is there to do? A więc co jeszcze można zrobić? God chooses one man and makes a covenant with him. Bóg wybiera jednego człowieka i zawiera z nim przymierze. And that's way back in the Old Testament. I to widzimy już w Starym Testamencie. To help us see the unfinished work of Christ. Abyśmy mogli zobaczyć niedokończone dzieło Chrystusa. To help us see there is still something else. Abyśmy mogli zobaczyć, że jest jeszcze coś. So let's have a look at that. A więc przyjrzyjmy się temu. So we have the Abrahamic covenant. Mamy przymierze Abrahamowe. And I'll just get Anya to read Genesis chapter 12, verses 1 to 3. I przeczytamy z Księgi Rodzaju, rozdział 12, wersety 1-3. Pan powiedział do Abrama, wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę. A wywiodę z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił. Rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym tobie, a gardzących tobą przeklnę. I będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi. I love that, the way that God is saying to Abraham, I will make you into a great nation and I will bless you. Kocham to, bardzo mi się to podoba, jak Bóg mówi do Abrahama, a wywiodę z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił. I will make your name great. Rozsławię twoje imię. And I will be a blessing. You will be a blessing. I staniesz się błogosławieństwem. Incredible. To jest niesamowite. We're going to look at that a little bit more in detail. Przyjrzyjmy się temu bliżej. But I want to note two things first. Ale najpierw chciałbym zauważyć dwie rzeczy. One thing is that the main blessing talked about is that of salvation. Jedna rzecz to to, że głównym błogosławieństwem, o którym tutaj jest mowa, jest zbawienie. The main blessing is salvation. Głównym błogosławieństwem jest zbawienie. And then the word nations is actually in the Greek equivalent to what we talk in the Hebrew, equivalent to what we talk about nations or ethnic groups. A słowo, które tłumaczymy na narody, w hebrajskim bardziej oznacza grupy etniczne. But we live in a little bit of a different time today. Ale teraz żyjemy w trochę innych czasach. And we need to contextualize this as well. I musimy spojrzeć na to w kontekście. And I think it's important to think about communities. I myślę, że ważne jest, abyśmy spojrzeli na społeczności. That we will bless the communities. Że będziemy błogosławieństwem dla społeczności. So we'll think about that during the time. A więc myślmy o tym, kiedy będziemy dalej to rozważać. The nations today are around us. Obecnie narody są wśród nas. But they are among us. Są wokół nas oraz wśród nas. And the people group, the nations, are moving around. I one się też przemieszczają. They're not staying in one place anymore. Już nie jest tak, że pozostają w jednym miejscu. We live in a globalized world. Bo żyjemy w zglobalizowanym świecie. And in my context in Spain, i w mojej sytuacji w Hiszpanii, we see so many people from different nations. Spotykamy się z wieloma osobami z przeróżnych narodów. Different people groups. I różnych grup ludności. I'm not talking about countries here. Nawet nie mówię tutaj o krajach. People groups. Ale grupach ludności. Communities. I społecznościach. In Acts chapter 17 is very interesting. We're going to look at that now. If you can read. Teraz spojrzymy na fragment z Dziejów Apostolskich 17, 26, 27. Z jednego też wyprowadził każdy naród ludzki, by zamieszkiwał oblicze całej ziemi, a wszystkim tym narodom ustalił czas i granice zamieszkania, aby szukały Boga, czego może nie wyczują albo nie odnajdą, chociaż nie jest On daleki od nikogo z nas. So we see there that God made all the nations. I widzimy, że Bóg stworzył wszystkie narody. And he decided where those nations would be. I zadecydował, gdzie one będą mieszkać. And he is still deciding today where those nations will be. I również dzisiaj decyduje o tym, gdzie one są.
He has not restricted a nation to a place. I on nie ogranicza narodu do jednego miejsca. And why? Dlaczego? It's because today in the world, the Christian church is in every continent. Ponieważ w obecnym świecie Kościół chrześcijański jest na każdym kontynencie. And nearly every country. I w prawie każdym kraju. And so with people moving around, i w tej sytuacji, kiedy ludzie się przemieszczają, they can now come to a place where the church is. mogą przybyć do miejsca, w którym jest już Kościół. The gospel can be reached. People can hear the gospel here in Poland. I ludzie mogą usłyszeć Ewangelię tutaj w Polsce. And people who have come from places where there is no gospel. Ludzie, którzy przybyli z miejsc, gdzie nie ma jeszcze Ewangelii. But of course we can go there too. Ale również my możemy się do nich udać. And we can go to them where they live. Możemy udać się tam, gdzie oni żyją. So there's some two important things to remember. A więc są dwie ważne rzeczy, które powinniśmy zapamiętać. But now we want to look at the covenant again. A teraz przyjrzyjmy się jeszcze raz przymierzu Abrahamowemu. And think about this in two areas. I przyjrzymy się jemu w dwóch częściach. Or two themes. W dwóch wątkach. So that first section there. Ta pierwsza sekcja. That's talking about God blessing the world, or God blessing Abraham in this case. Mówi o tym, jak Bóg błogosławi światu, czy też tutaj w tym konkretnym fragmencie Abrahamowi. I will bless you. Ja będę ci błogosławił. And that's God's role. I to jest Boża rola. That's what God is going to do. To jest to, co Bóg zrobi. And that's what God did with Abraham. I to jest to, co Bóg zrobił w przypadku Abrahama. It's his role. To jest jego rola. But then you see something a little bit lower. Ale widzimy też coś, co jest niżej. It's what we are supposed to do. I to jest to, co my mamy zrobić. It's what Abraham had to do. I to, co Abraham musiał zrobić. Bless the nations. You will be a blessing. Ty będziesz błogosławieństwem, będziesz błogosławił narody. Don Richardson put these in two categories, top line, bottom line. Jeden z misjonarzy, Don Richardson, podzielił to na dwie kategorie. Po angielsku to jest jakby górna i dolna część. Po polsku można to przetłumaczyć jako powierzchnia błogosławieństwa i sedno błogosławieństwa. And in Spanish, we've actually changed it to think of an initial clause and a final clause. A po hiszpańsku, kiedy to tłumaczyli, przedstawili to jako początkowe błogosławieństwo i ostateczne błogosławieństwo. Like a contract. Jako umowa. God's made a covenant with us. Bóg zawiera przymierze z nami. And we have a part to play. Ale my też mamy tutaj zadanie do wykonania. Now, we're going to see that applies to everybody. I zobaczymy, czy to dotyczy wszystkich. So that's with Abraham. Tak było w przypadku Abrahama. And also, God chooses to make the covenant with Abraham's direct descendants. Ale Bóg zawiera też przymierze, kontynuuje je z bezpośrednimi potomkami Abrahama. Of course, the first direct is Isaac. Pierwszym z nich był oczywiście Izaak. And if we look at that passage there that you can see. I możemy to zobaczyć w Księdze Rodzaju 26:4. Rozmnożę potomstwo Twoje jak gwiazdy na niebie i dam potomstwu Twemu wszystkie te kraje, a wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez potomstwo Twoje. So this is a little bit later in Genesis. Także to jest trochę później w Księdze Rodzaju. But if we think about those two themes, ale jeśli spojrzymy na te dwie kwestie, you can also find those two themes in this passage. możemy je również odkryć w tym fragmencie. The first one, God blessing. Pierwsza dotyczy Bożego błogosławieństwa. And the second one, to be a blessing. A druga bycia błogosławieństwem. God will bless you to be a blessing. Bóg będzie ci błogosławił, abyś był błogosławieństwem. So not just for Abraham, a więc nie dotyczy tylko Abrahama, but also for Isaac. ale też Izaka. And actually we can see it, and you will see later. I możemy to zobaczyć i sami to zobaczycie później. For Jacob and other people. Także w przypadku Jakuba i również innych osób. But now let's move forward to the New Testament. Ale teraz przejdźmy do Nowego Testamentu. And so we're going to look at now that this covenant applies to descendants by faith. I teraz zobaczymy, że to przymierze dotyczy również potomków poprzez wiarę. Abraham's descendants by faith. Potomków Abrahama przez wiarę.
So in Galatians chapter 3, verses 7 and 8. Czytamy w Galacjan rozdział 3, wersety 7-8. Otóż wiedzcie, że ci, którzy wywodzą się z wiary, są synami Abrahama. Pismo zaś, które przewidywało, że Bóg będzie usprawiedliwiał pogan na podstawie wiary, już wcześniej zapowiedziało Abrahamowi. W tobie będą błogosławione wszystkie narody. Can you see the I will bless you theme in this passage? Czy widzicie tutaj ten wątek ja będę ci błogosławił? Once again, it's up the top. Ponownie, on jest na górze. I will bless you. In Galatians we see that. Będę ci błogosławił. Widzimy to tutaj. You by faith have been blessed by God. Poprzez wiarę zostaliście błogosławieni przez Boga. And let's go back a little bit. Primary understanding of blessing is salvation. Cofnijmy się trochę, żeby zrozumieć znaczenie, że podstawowym błogosławieństwem jest zbawienie. And what are you to do with that blessing? I co mam zrobić z tym błogosławieństwem? You are to bless others. Błogosławić innych. Now, one thing to note here, Jedną rzeczą, którą trzeba tu zauważyć, when Abraham went out to bless, kiedy Abraham poszedł, aby błogosławić, he didn't bless his own people. nie błogosławił tylko swoich własnych ludzi. Who was going to bless his own people? Kto miał błogosławić swoich ludzi? God. Bóg. God was going to look after his own people. Bóg miał się zająć swoim ludem. But who was going to bless other nations? Ale kto miał błogosławić inne narody? Abraham. Abraham. He would be a blessing to the other nations. To miał być błogosławieństwem dla innych narodów. Not his own people, but other people. Nie swojego własnego narodu, ale innych narodów. Cross-cultural mission. A więc misja międzykulturowa. Incredible. And that is continued on. And if we think about in Matthew chapter 28, I to jest niesamowite, ale to pojawia się też dalej. Jak spojrzymy do Ewangelii Mateusza, rozdziału 28, Jesus said to the disciples, go and make disciples of all nations. Jezus powiedział do swoich uczniów, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Now they were Israelites. What? They were Israelites. Oni byli Izraelitami And they were to bless the nations. i mieli błogosławić inne narody. It doesn't say, and bless your nation. Nie ma tam mowy o tym, że mieli błogosławić swój naród, It says, bless the nations. ale błogosławcie narody. Bless the people groups. Błogosławcie grupy etniczne Take salvation to the people groups. i zanieście im zbawienie. So clear. To jest takie jasne. God's heart is to see his name made known amongst all people. Bożym pragnieniem jest to, aby Jego imię było znane wśród innych narodów. So now we're going to do a little experiment. I teraz zrobimy mały eksperyment, Or a little bit of work. czy też pracę. Can you hand the paper? Kuba rozda. Remember the top line blessing. So I will bless you, God blessing. Pamiętacie tą pierwszą część błogosławieństwa? Bóg będzie ci błogosławił And you will be a blessing. i ty będziesz błogosławieństwem. Dolna część. I'm giving out a sheet of paper now. Kuba rozda wam kartki And it has a whole bunch of other verses. i tam będą różne wersety. I want you, if you've got a pen, Jeśli to try macie and circle długopis, the top line and the bottom line blessings. to spróbujcie zakreślić tą górną część błogosławieństwa i dolną część. Now, two more things about these top line, bottom line. Są jeszcze dwie kwestie, jeśli chodzi o te dwie części błogosławieństwa. You can read it virtually word for word. Możecie to czytać słowo po słowie, But you can also find it in a condensed version. ale możecie to również zobaczyć w wersji skondensowanej. And finally, you can find it written in other ways. Czasem to może być zapisane w trochę inny sposób. So look for the two main themes. A więc szukajcie tych dwóch podstawowych wątków. God blessing, Boże błogosławieństwo, to be a blessing. aby być błogosławieństwem. And they don't necessarily go in that order. I mogą nie zawsze być w tej kolejności. Sometimes you can see it Czasem może być na odwrót. Najpierw może być to dolne błogosławieństwo. So take some time now to do that.
ruszymy dalej ze względu na czas, ale jeżeli jeszcze nie udało wam się znaleźć wszystkich, to zachęcam, żebyście później do tego wrócili. And remember that idea. God blessing. I zapamiętajcie tą ideę. Bóg błogosławi, To be a blessing. abyśmy byli błogosławieństwem. God blessing us to be a blessing. Bóg błogosławi nas, abyśmy byli błogosławieństwem. And as you read your Bible, Kiedy będziecie czytać Biblię, am I seeing something about God's blessing? możecie zobaczyć coś o tym, że Bóg błogosławi. Am I seeing something about being a blessing to others? I zobaczyć coś o byciu błogosławieństwem dla innych. One of the passages is Psalm 67, you have on your sheet. Jednym z fragmentów, które macie na swoich kartkach, jest Psalm 67. And just verses 1 to 2, can you read that? Niech Bóg okaże nam miłosierdzie i niech nas darzy szczęściem. Niech rozjaśni nad nami swoją twarz. Niech w ten sposób ziemia pozna Twoją drogę, a wszystkie narody Twoje zbawienie. So in English it says, so that your ways may be made known on earth, your salvation among all nations. I tam jest mowa o tym, że niech w ten sposób ziemia pozna Twoją drogę, a wszystkie narody Twoje zbawienie. This part of Psalm, Ten fragment psalmu has been taken from Numbers. pochodzi z Księgi Liczby. But in Numbers it talks about blessing the nations. Ale tam mowa jest o błogosławieniu narodów. But here the psalmist has changed it to salvation among all the nations. Ale tutaj psalmista zamiast tego użył słowa zbawienie. So very interesting to think about that To jest bardzo interesujące, and remember. aby o tym pamiętać. So we can see it right through the Bible. Możemy zobaczyć to przez całą Biblię. But let's talk a little bit more about mission. Ale powiedzmy teraz trochę o samej misji. I want to try and see a more complete understanding of mission. Abyśmy mieli jej bardziej kompletne zrozumienie. And we've put it into 3 areas. Możemy mówić o 3 obszarach. So the first area Pierwszy obszar is reaching unreached nations, ethnic groups or communities. to dotarcie do narodów, do których Ewangelia nie dotarła. Narodów czy też grup etnicznych, społeczności. What do I mean by unreached? Co mam na myśli, mówiąc o tych, do których nie dotarła Ewangelia? There is no church or no Christian among that community or unreached people group. To oznacza, że w tej społeczności, grupie ludności nie ma kościoła. Nobody. Nikt tam. Nobody there can ask somebody about Jesus. Nikt tam nie może powiedzieć o Jezusie. In Poland, W Polsce we can ask people about Jesus. możemy kogoś zapytać o Jezusa. Amongst the Polish, Czyli wśród Polaków, so the ethnic group Polish, grupy etnicznej Polaków, there are Christians. są chrześcijanie. So the Polish group A więc polska grupa has the gospel ma dostęp do Ewangelii and as such is reached. i to oznacza, że do niej dotarła Ewangelia. But there are many groups in the world Ale jest wiele takich grup na świecie, that have no church. które nie mają kościoła. That's what we mean by unreached. I o tych grupach mówimy tutaj. And within communities as well. I możemy też mówić o społecznościach. Might not be someone who can reach into the punk community of Poland. Może w Punk. Może być na przykład społeczność punków w Polsce. Marcus showed me about this ministry here in Poland, that reaching out to punks. Markus opowiedział mi, że jest służba w Polsce, która stara się dotrzeć z Ewangelią do punków. A punk would probably not work in this church. Oni prawdopodobnie nie odnaleźliby się w tym kościele. And would not know how to speak to somebody about Jesus. I nie wiedzieliby, jak tutaj z kimś rozmawiać o Jezusie. Unless someone in his community Dopóki ktoś w ich społeczności knows about Jesus and can tell him. nie pozna Jezusa i nie powie im o nich. So it's not just people groups, but communities. A więc nie mowa tutaj tylko o grupach ludności, ale także społecznościach. Many times these communities are isolated in some way. Jest wiele takich społeczności, które w jakiś sposób są odizolowane. They might be poor communities. They might be poor communities. Mogą to być społeczności osób biednych. So we want to think about that. So unreached peoples A więc is to są grupy, where the gospel is not present. do których Ewangelia nie dotarła. And Mark 13:10,
I w Ewangelii Marka w 13 rozdziale, werset 10 czytamy: najpierw jednak wszystkim narodom musi być głoszona dobra nowina. And this by nature is cross-cultural. I to z natury oznacza misję międzykulturową. This by nature is what Abraham was to do. I to oznacza to, co Abraham miał zrobić. This by nature what Jesus told his disciples to do. To, co Jezus kazał swoim apostołom, aby zrobili. And by nature he is telling us to do the same. I to, co mówi również nam, abyśmy czynili. That's one part of it. To jest jedna kwestia. But when there is a church in the community, Ale jeżeli w jakiejś społeczności jest już Kościół, we need to see the evangelization of all those people within those communities or ethnic groups. musimy widzieć ewangelizację wszystkich osób, które są w tej grupie etnicznej czy też społeczności. And if you could read 2 Peter 3:9. I w drugim liście Piotra, w rozdział 3, werset 9 czytamy: Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem On po prostu okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali. So God is not wanting anyone to perish. A więc Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. He wants everyone to come to repentance. Chce, aby wszyscy się opamiętali. And so people where the church is, so the Polish A więc ludzie w miejscu, którym jest już Kościół, na przykład Polacy, also need to hear about Jesus. również muszą usłyszeć o Jezusie. Now for you as Polish, Dla was, jako Polaków, it's easier to get to those and evangelize those people. łatwiej jest dotrzeć do tych ludzi i przedstawić im Ewangelię. But it still needs to be done today. Ale to również musi być zrobione dzisiaj. So we've got unreached or cross-cultural. A więc mamy ten pierwszy aspekt misji międzykulturowej do narodów, społeczności niezewangelizowanych. Evangelizing where the church is. Drugi aspekt ewangelizacja narodów, do których jest już Kościół. And finally, being a witness of Christ's kingdom to every nation. I po trzecie, bycie świadkiem Królestwa Chrystusa w każdym narodzie. This deals with more our witness or testimony to the people around us. Bycie świadectwem do ludzi, którzy są wokół nas. It's the testimony of this church Chodzi o świadectwo tego Kościoła as a community jako wspólnoty to the community outside. do tej społeczności poza Kościołem. It's a testimony of every single one of you To jest świadectwo każdej pojedynczej osoby. of how you live amongst the people you work with, amongst the people you study with. Tego, w jaki sposób żyjecie wśród osób, z którymi pracujecie, z którymi studiujecie. The showing of compassion, the showing of love. Okazywanie współczucia, miłości. All that surrounds what is God's kingdom. Wszystko to, co otacza, co jest Bożym Królestwem. Because we represent God's kingdom in this place. Ponieważ my reprezentujemy Boże Królestwo na tym miejscu. So we see those three areas are vital to see mission happen. A więc widzimy, że te trzy obszary są kluczowe, aby miała miejsce misja. Reaching unreached, Docieranie do narodów niezewangelizowanych, evangelizing reached, ewangelizacja narodów, w których Ewangelia już dotarła and the witness of Christ's kingdom. i bycie świadkiem Królestwa Chrystusa. And it's just not one or the other. I to nie jest tak, że możemy wybrać jedno, a nie drugie. It's everything. Musi być to wszystko. Mission is same culture and different culture. Misja jest w tej samej kulturze oraz w innej kulturze. And so much more in today's society. A także to oznacza znacznie więcej w dzisiejszej społeczności. Who knows somebody from Ukraine? Kto zna kogoś z Ukrainy? Who knows somebody from one of the different people groups in Russia? Kto zna kogoś z Rosji? What about Africa? A może z Afryki? The people groups are among us. Różne grupy ludności są wśród nas. Cross-cultural, Międzykulturowo same culture. i w tej samej kulturze. Our own people. We can't forget those. I wśród naszych własnych ludzi. Nie możemy o tym zapominać. Needs to be done together. To wszystko musi być robione razem. Well, I'm going to have a short break now. Teraz będzie krótka przerwa. I want you to remember thinking about those things. I chcę, abyście pamiętali, myśleli o tych rzeczach. Marcus is going to come up and he's going to start
his talk. Potem przyjdzie Markus i on powie swoją część. And after that, we'll come back and look more into this. I potem jeszcze wrócimy do tego tematu.